Tak, czyszczenie tych kanałów wodnych, widzicie jak tam zarosło? Niesamowicie. Szczotka, to się wszystko, taki brud, kamień, wszystko dokładnie wyczyścić. Oczyszczanie jeszcze trwa, na przykład szpilki. Zobaczcie, biorę szczotkę i czyszczę, żeby nie było tak, szczególnie te wszystkie gwinty wyszczotkować, żeby nie było lipy żadnej, żeby te śruby wchodziły ładnie. I ta urwana szpilka zniszczona jest nowa. Tak powinny wyglądać, ale tak wygląda po wyczyszczeniu, więc nie jest źle. Gwinty są raczej tutaj dobre, ewentualnie narzynką można lekko poprawić. Więc jeszcze trochę jest pracy przy czyszczeniu tego. Jeszcze raz umyję i wtedy będę mógł się zabierać za składanie. Prawdopodobnie jeszcze głowica do czyszczenia, ale to już kolejny etap. Najpierw dół silnika. Wyczyszczony gwint, bierzemy nakrętkę i nam wszystko powinno ładnie chodzić, wkręcać się. Na rdzenie będziemy wkręcać, więc tak, szpilki są ok, więc kartery idą do płukania. Ktoś mnie pytał, co to za silnik w tym Suzuki. Jest to A154, przynajmniej z oznaczeń, albo tutaj z oznaczeń 1360. P800, papier wodny, wypolerowałem na mokro tutaj, chwytając we wkrętarkę i zaraz zobaczę, bo ta dziurka jest tutaj, ale pod palcem jest wyczuwalna nadal, czy nie. Pod paznokciem nie wyczuwam. Trudno mi stwierdzić, czy to jest ta żywica wypełniona, wyszlifowane. Prawdopodobnie tak. I nic bardziej z tym wałkiem zrobić już nie mogę. Więc zobaczymy, czy będzie się pociło, czy będzie ciekło, czy będzie ok. Właśnie wkręciłem szpilkę. Mogę uwolnić kontrę i zacząć już powoli składać te kartery. Tu jest komplet na wał. 2 łożyska i 2 uszczelniacze, żeby nie pomieszać. To są łożyska tutaj do skrzyni biegów. Tu jest nalany olej silnikowy, żeby palec nawilżać tutaj przy tym wszystkim montażu. Tak zwany vibrokan, czyli wał napędowy jest tutaj, gdzie jest moja opalarka do podgrzewania. Już sobie przygotowuję, dlatego to będę podgrzewał wszystko na deseczkach. Gumowy młotek też niezbędny może się okazać jak najbardziej. Ciepłe, nawet gorące. Na początku troszeczkę lekko mi zukosowało i nie chciało wejść, ale już siedzi. Ważne, aby tutaj książkowo, bo po prostu samo sobie wpadło w karter, więc dobrze jest rozgrzane, super. Z tym łożyskiem już jest zamocowane. Mamy nasz wał.
Możemy tutaj przysmarować czop. Prasowywuję wał. Tutaj dałem całą masę podkładek, żeby zaparło się o karter. Dam jeszcze podkładkę i dokręcam, bo nie chcę młotkiem stukać, bo to nie powinno się stukać młotkiem wał, żeby go nie skrzywić. Wciągam w łożysko. Słychać naprężenia, jak strzelają. Wał wskakuje na miejsce. Chodzi gładko. Teraz tak, blaszka kółeczkiem, otworkiem do dołu. Tak mocujemy. Klej do gwintów. Tu ma być płaska, a od strony wału ma odstawać, więc jest dobrze. Dlatego trzeba sobie sprawdzać w serwisówce. Teraz zaczyna się jazda ze skrzynią biegów, bo nie znam tej skrzyni biegów. A nie mam w telefonie filmu z rozbiórki i muszę się tylko posiłkować instrukcją, która też nie jest na tyle obfita. I sprawdzić, czy te wszystkie biegi będą chodziły. Tutaj wszystko jest fajnie już zamocowane. Te dwa wałki równocześnie trzeba wkładać, trzymając zazębienie. Tu już lekko młotkiem puknąć delikatnie, żeby wskoczyło dobrze w łożysko. I teraz trzeba sprawdzić, który żeby tu sobie wspomóc się logiką, czyli dłuższy idzie tu, krótszy idzie tu. Jejku. Już też sprawdzam, który jest który. Tu mamy tak, 1, 3, 2. Do dłuższego idą 2, do krótszego idzie 1. Ale który to jest numer 1? 47, 31. 2G, 1G, 3 i to chyba tak to działa. Proste, nie? Zawsze to jest proste, gdy się robi to już drugi raz, to jest proste. Tak, jak ty się tutaj nazywasz? Idą 2 na dłuższy. Trzeba na zasadzie próbki błędów teraz dobrać, który idzie gdzie. Naprawdę, drogą dedukcji czasem trzeba kombinować, bo te czarno-białe zdjęcia w instrukcji nie zawsze są czytelne. O, to by było trochę olejku. To by było tu, z tego co widzę, w ten sposób. Tak. I teraz tak, i teraz zostaje mi 2. Jeden idzie tu, ten by pasował. I ten też by pasował. Dobra, ten z dołu nie pasuje, ten będzie z dołu. Tak, po prostu one są tak zbudowane, można nazwać to idiotoodpornym, że inaczej wejść w swoje miejsca nie będą chciały. I teraz bębenek. Bębenek powinien iść tam do dołu. Mamy zabezpieczoną opaską. Jak wszystko do dołu bębenek czy do góry? Aha. Ja już w instrukcji sprawdzam, bo mamy tak naszą jeszcze magiczną sprężynkę tutaj. I sprawdzam, próbując zmieniać biegi teraz w tej pozycji. I już widzę, że tutaj ten widelczyk w zły rowek włożyłem błędnie, bo on powinien być tutaj wyższym, a jest w niższym, dlatego mi się tutaj nie przerzuca, więc zanim to się silnik się zamknie, trzeba wszystko tutaj posprawdzać, czy to się kręci, czy te 6 biegów tutaj się porusza. Dopiero wtedy można myśleć o zamknięciu połówki, bo gdybym zamknął na takim etapie, bez sprawdzania dokładnego, to by się okazało, że trzeba znowu otwierać, bo jest w złym rowku. Teraz poprawiłem i tak, ten wałek mogę umieścić tutaj.
i sprawdzamy. Jest w górnym rowku i jest na samym dole w rowku. I ten rowek tutaj, który idzie tu, to jest ten rowek do tego. Skrzynia biegów zmontowana. Delikatnie tutaj pędzelkiem z olejkiem, tak żeby zwilżyć w tej chwili przy wszelkich próbach, zanim zalejemy olej. I sprawdźmy jak to działa. To powinno delikatnie chodzić w palcach. Wiem, że to nie jest osiowo, ale powinno chodzić, bo nie ma tak. To jest bębenek, pamięć biegów. I teraz tak, kręcę w taki sposób. Widzimy, że to jest prawdopodobnie 6. bieg, bo kręci się dość szybko. Przerzućmy bieg skrajnie. Skrajnie, jeżeli widzicie, to tutaj kręcę szybko, tu się kręci powoli. To byłby 1. bieg. To byłby 2. To byłby 3., 4., 6. Zaraz tylko sprężynkę założę. Będziemy sprawdzać. Tak, tą oto sprężynkę założyłem teraz i będzie teraz robiło klik, bo bębenek będzie trzymał na zadanym biegu. Nie wiem, czy w rękawiczce będę w stanie teraz bębenkiem obrócić, ale spróbujmy. Jedynka. Luz. Luz czy nie luz? Luz, zgadza się. Wałek zawsze się nie kręci. Luz. 2. bieg. 3. bieg. Wyczuwalnie słychać klik. 4. bieg. 5. bieg. 6. bieg. I koniec. To jest to napęd pompy podajnika oleju. Dajmy sobie tutaj oliwkę. Widać, troszeczkę się poprzycierała, znaczy to jest normalne ślady użytkowania. Dajmy oliwkę i spróbujmy ją włożyć na miejsce. Na pewno trzeba przygotować 2 tutaj o-ringi uszczelniające kanały wodne. Tu. Tutaj zostały mi 2 tulejki ustalające połówki. Jedna wchodzi tu, druga wchodzi tu. Odtłuścić całe połączenie jedno i drugie. Dać masę uszczelniającą. Ale jeszcze przejrzę dokładnie, czy przypadkiem czegoś nie zapomniałem, a miałem wszystko uporządkowane właśnie w torebkach strunowych i z tego co widzę od środka już tylko zostały mi tulejki z tych elementów do złożenia środka, więc to jest dobra wiadomość. To jest naprawdę fajna rzecz. Okazało się, że Malwa i artykuły motoryzacyjne, tutaj jest napisane, tak patrzę, czytam po polsku. Ciekawe, nie? Bezbarwny, biały, czarny i z naklejką na rynek francuski, a ogólnie produkt z Polski. Pokazuję, jak to robię. Nie naśladujcie mnie. Dałem trochę tutaj za dużo. Najważniejsze, aby po złożeniu do środka komory korbowej za dużo nie wlazło, najlepiej wcale. A to, co wyjdzie tutaj w skrzyni biegów lekko na boki, to od razu po złożeniu wytrzeć i tak od środka trochę wytrzeć, żeby do środka też za dużo nie wyszło, ale żeby nie ciekło. Nadmiar silikonu tutaj tego uszczelniacza, zaraz szmato trzeba wytrzeć. I na tym etapie tu się ładnie to złożyło. Szukam śrub, żeby skręcić środek. Natomiast ważna rzecz to jest tak, sprawdzić teraz, jak się kręci wał, czy nie stanowi żadnych jakichś takich oporów. Kręci się płynnie. Nie ma żadnego oporu, nic nie hamuje. Wsypałem moją zawartość torebki strunowej tutaj, czyli od tej strony silnika. Właśnie to jest fajne przy rozbieraniu, że gromadzimy w jednym pudełku, w jednej torebce części od jednej strony, od środka, od drugiej strony i wtedy wysypujemy sobie przy składaniu i już mamy mniej elementów, aby się zastanawiać, co gdzie było.
I tak jak tutaj widzimy o-ring stary, tak w nowym zestawie o-ringów też mamy ten o-ring i on będzie teraz do wymiany. Śruby od tej strony nie zaznaczyłem, gdzie która idzie, ale teraz będę używał suwmiarki i mierzył głębokości. Mamy suwmiarkę. Mamy suwmiarkę tak wyciągniętą i przykładamy śrubę. Widzicie, ile zostaje jeszcze na końcu? Więc ona na pewno w to miejsce idzie. Tu. Ta śruba powinna iść, druga co do wielkości idzie tu. Sprawdzałem wszystko suwmiarką, teraz dokręcam z momentem 8 Nm. Mamy ten element. Tutaj też trzeba posmarować. I w tym elemencie mamy takie małe sprężynki. Wchodzi sprężynka, wchodzi mały wałeczek. I żeby teraz to nie wystrzeliło nigdzie w kosmos. No, zegarmistrzowska precyzja teraz. Jest. Do kompletu mamy teraz takie elementy i trzeba to odpowiednio dobrze po prostu złożyć. Żeby to było tak. Widzicie? Co lepsze, trzeba to odpowiednio złożyć z obu stron i zwrócić uwagę, w którą stronę ma być szersze. Już sprawdzam w instrukcji, bo nie jestem pewny. Raczej powinno być odwrotnie. Już zajrzałem w instrukcję i instrukcja mówi, że szerszy element, ten, powinien być na zewnątrz, czyli powinno być tak. I to jest logiczne, bo gdybyśmy się przyjrzeli dobrze, to byśmy zauważyli, jak to wszystko pracuje tutaj. Ale zabawa jest na dwie ręce, żeby włożyć te sprężynki i szybko tutaj zainstalować. Trzymam w ten sposób, aby mi tutaj nie wystrzeliło. Ok. Jest to w środku, to się blokuje. Dzięki temu możemy przerzucać biegi, tak, tak. Ale trzeba uważać, żeby nie wystrzeliło, bo można nie znaleźć tej sprężynki, a wtedy umarł w butach. Już mamy te elementy, mamy tak, dwa blokujące nasz bębenek. Te półkole idzie z dołu, ten idzie z góry. Tutaj wsuwamy i jest uwaga, żeby to przykręcać na klej do gwintów. Test ostateczny skrzyni biegów po społowieniu silnika, po założeniu automatu. I tak, mamy maksymalnie do góry, czyli jak widzimy szósty bieg w dół między bieg jakiś, piąty, czwarty,
trzeci, drugi, luz i pierwszy. Wszystko działa. I w tym momencie wiem, gdzie dać element od biegu neutralnego. Ok, po sprawdzeniu wiem, gdzie ma być bieg neutralny na płytce. I teraz tak, element sprężynka wchodzi do środka. Tutaj bolec wchodzi tak. O-ring uszczelniający wchodzi tak. Osmarujmy. I tutaj ta śrubka powinna być w tym miejscu. Tak to powinno być. I teraz śrubki delikatnie na klej do gwintów. Pakowane elementy. Ten element jest mi w tej chwili niepotrzebny, bo był z nowym wałkiem do zmiany biegów, więc to mogę odłożyć sobie na bok. Tutaj widzimy nasz klinek, zębatki, nakrętka, tulejka dystansowana wał, to zaraz będzie montowane. I elementy śruby od sprzęgła, od obrotomierza, tak, chyba tak. Wszystkie tutaj podkładki, tutaj od rozrusznika nożnego są złapane, żeby tego nie pogubić, tak do dobrej praktyki. Z której strony też, tak jak przy ściąganiu była podkładka falista, więc to wszystko jest poukładane. Tutaj też tulejka, podkładka i mając to, nie mam swoich filmów, ale mam instrukcję manuala i teraz będę to zakładał. Należałoby zwrócić uwagę na kolejność i na sposób zakładania. To jest taki dystansik, on powinien być tutaj, na wale w tym momencie. Ten element wypadałoby tutaj założyć teraz. Żeby ten element założyć, no to tak, mamy podkładkę tutaj, zakładamy tak i wkładamy. Mamy z zestawu nowa uszczelniająca podkładka aluminiowa, bolczyk, śruba zabezpieczająca. Tak jak było, jedna podkładka z góry, druga podkładka z dołu, idzie bezpośrednio tutaj. Teraz idzie nasza zębatka i druga podkładka idzie z góry. Zębatka napędu czego? Pompy wody. Super. Skoczyło. Podkładka. I nakrętka. Moment dokręcania od 40 do 60 Nm. Ja postaram się dokręcić wartością 40. Zanim dokręcę po drugiej stronie zębatkę od kosza sprzęgłowego na wale, założę zapłon, założę koło magnesowe, dokręcę i jednocześnie będę mógł tutaj się zapierać, a z drugiej strony dokręcać kluczem. Pomimo że podstawa ma możliwość regulacji, przykręcam tak jak było poprzednio na znak, wyjściowa pozycja na środku. Nie będę regulował, bo wypadałoby to regulować przy pomocy stroboskopu. Działało dobrze, mam nadzieję, że też będzie działało. Widać, przykręcony jest czujnik biegu neutralnego, tutaj zabezpieczony kabel, żeby nie wpadł w zębatkę. Tu wszystko jest na miejscu. Teraz zostało założyć klinek. Wkładamy nasz... Czekaj, nie tak gwałtownie. Mamy z tej strony zmiana klucza. Ok. Zanim założymy sprzęgło, trzeba założyć rozrusznik nożny, kickstarter tak zwany. Instrukcja mówi tak. Czyli ta koronka wchodzi tutaj z prężynką przy tej śrubie. Teraz idzie nam podkładka. Ta podkładka idzie. Teraz idzie nam sprężyna i tutaj ma bolczyk i wchodzi ten bolczyk tutaj w dziurkę. Jest w dziurkę. I żeby zablokować sprężynę, wkładamy naszą podkładkę tutaj. I teraz uwaga, aby zębów nie wybić. Tak. Uzbrojone. Trzeba uważać, żeby nam nie wystrzeliło. I została jeszcze właśnie druga zębatka, która przekazuje tutaj
napęd. Drugą zębatkę mam tak założoną na trytkę. Co mi to mówi? Podkładka falista idzie tutaj na wał. Zębatka idzie w to miejsce. Dalej idzie podkładka i idzie tutaj pierścień z Segera. Siedzi, obraca się, obraca. Zawsze wszystko trzeba sprawdzić. Tak widzę. Tu mi działa, sprężyna odbija. To się unosi. I tu się obraca i przekazuje moment na kosz sprzęgłowy, na silnik. Kosz sprzęgłowy też miał ułożony odpowiednią kolejnością. Idzie podkładka. Jeżeli podniosę kosz w ten sposób, nasmarujmy. To w środku mamy naszą tuleję. Nasmarujmy. Kosz sprzęgłowy. Wsiadł na miejsce. Tu mamy naszą kolejną podkładkę. Nasmarujmy. Ostrożnie. Tak. Tu mamy już w środku. Kolejna podkładka zabezpieczająca naszą nakrętkę i śrubę dokręcającą. Zobaczmy jeszcze jeden element tutaj. To wchodzi tak. Na tym etapie możemy już skręcać kosz sprzęgłowy. Wkładamy podkładkę, którą się zagina dla zabezpieczenia. Tutaj również 40 Nm, nie więcej. Udarem. Nie mam w tym momencie jak tego zablokować. Nie powinno się tego tak robić, ale zróbmy to. Widzisz? Widzisz? Teraz z kombinerkami zaginamy zabezpieczenie. Voilà. Kosz jest zabezpieczony, tutaj zagięty. Tak jak mówię, no nie powinno się dokręcać udarem kosza sprzęgłowego, bo nie możemy określić momentu dokręcania. Natomiast jak nie ma jak zablokować, to nie zaszkodzi. Nie odpadnie, nie odleci. Trzyma się dobrze. Później standardowo idzie tarcza. Przekładka, bo jest cieńsza, mamy w zestawie dwie nowe. Tarcza. Przykładka. Tarcza. Teraz ważny element. Wykorzystajmy ten olej, jaki tutaj mamy. Nie chce nam się odkleić. Tutaj jest łożysko. Tutaj jest łożysko, ono ma tu być.
No dobra, ma tu być. Jest łożysko. Przykładka bezpieczna mamy zaliniowe. Dobrze? Przykładka. Dobrze. Teraz ważny element. Wykorzystajmy ten olej, jaki tutaj mamy. Jest łożysko. Wkładamy nasze nowe sprężyny. 1, 2, 3, 4, 5. I mamy naszych 5 śrub. Odkrycia żadnego nie będzie. 8 Nm. Zakładanie pierścieni są cieniutkie. I te pierścienie z tego zestawu są jednakowe z obu stron i nie mają żadnych oznaczeń w sensie góra, dół. Zakładamy je tak jak zwykłe pierścienie. Pomału, bardzo powoli, bardzo są cienkie. Mamy na zamku pierwszy. Siedzi. Strzałeczką oczywiście do wydechu. Jedno zabezpieczenie już jest włożone, teraz stworzeń posmarować i włożyć. Zawsze dobrze jest włożyć papier, żeby przypadkowo nam zabezpieczenie albo coś takiego tam nie wpadło. Stworzeń posmarować. Główkę korbowodu posmarować. I teraz tak. Łożysko. Gdzie jest łożysko korbowodu? Pytanie, gdzie jest łożysko główki? Wiecie co? Komedia. Nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi. Silnik prawie złożony, a nie ma łożyska igiełkowego, które wchodzi w główkę korbowodu. I dopiero teraz się zorientowałem, już chcąc to składać. I pytanie, z czym to łożysko powinno być dostarczone? Czy z zestawem od tłoka i tłok z cylindrem, czy w zestawie z wałem? Aha, fatal error.